Janma yasya yatonvaya hitatas charteshvamidnyasvara tene brahma vidaya adhikavaye muhyanti yatsuvaya tejovari madam yata vinimayo yatra trisarvasha Dhamma svena sada virastakuhakam satyam param vihima Nigamakalpataro gavitam palam shukamukha Amrita drava samhitam pibata bhagavatam rasamadam ahuraho rasika bhuvi bhavukha. I like this celebrating Janmashtami on the day before Janmashtami. Podoba mi się obchodzenie święta Janmashtami w dzień poprzedzający Janmashtami. Because we don't have to fast. Dlatego, że nie musimy pościć. Which means, for one thing, when I give a talk, there's hope of saying something intelligent. I jedna dobra strona tego jest taka, że gdy muszą coś powiedzieć, to jest nadzieja, że będzie to coś mądrego. Or at least something more or less coherent. A przynajmniej coś spójnego. So, okay, so we want to anticipate Krishna's appearance. Więc będziemy oczekiwać pojawienia się Kryszny. And at the same time reflect on what it means, Krishna appearing. I jednocześnie zastanowimy się, co to znaczy, że Kryszna się pojawia. And I think most importantly for all of us is that we reflect for ourselves on how is Krishna appearing in our lives. I dla nas wszystkich najważniejsza jest refleksja nad tym, jak Kryszna pojawia się w naszym życiu. Now in English the word appear has a kind of double meaning, at least maybe more. W języku angielskim słowo appear, czyli pojawiać się, ma co najmniej dwa znaczenia. An appearance can mean something superficial, something it only appears to be like this or like that. Pojawienie się może oznaczać coś takiego powierzchownego, zewnętrznego, że coś tylko wydaje się. Wydaje się. And of course appearance as we generally use it when we're talking about Krishna is in the deeper sense that the Lord is making His presence. Ale gdy mówimy o pojawieniu się Pana Kryszny, to jest tutaj to słowo pojawienie się użyte w głębszym znaczeniu tego słowa, że po prostu Pan Kryszna staje się obecny. And in that deeper sense especially, certainly, we celebrate Krishna's appearance. I to właśnie w tym głębszym znaczeniu tego słowa pojawienie się obchodzimy dzisiaj to święto. But with Krishna, it's not so simple. Krishna's presence, when we speak of Krishna's presence, we have to kind of simultaneously speak about his absence. Jednakże w przypadku Kryszny nic nie jest tak proste. Jeśli mówimy o obecności Kryszny, to musimy jednocześnie powiedzieć o jego nieobecności. His absence is, in a sense, in a very important sense, more important for the followers of Chaitanya Mahaprabhu than his presence. Jego nieobecność dla zwolenników Pana Chaitanya Mahaprabhu jest jeszcze ważniejsza niż jego obecność. Shanti, shanti, shanti. Good. Okay. And this point is
it's interesting. I find it interesting that we are hardcore theists, right? Ten punkt, przynajmniej dla mnie, jest bardzo istotny. Jesteśmy takimi hardkorowymi teistami. Hardcore. And yet, we put so much stress, so much emphasis on the value of the feeling of Krishna's absence. A jednocześnie kładziemy tak wielki nacisk na to uczucie nieobecności Kryszny. I like to sort of joke that we even have our own philosophy, Vaishnava philosophy of voidism. Ja lubię tak żartować, że my mamy nawet taką wajsznawską wersję filozofii wojdyzmu. What's he talking about? O czym on mówi? I'm simply quoting Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ja jedynie cytuję Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yugaitam nimeshena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda virahena me. That in the absence of Govinda, this universe, Jagat Sarvam, the whole universe, becomes shunya, becomes void. Pod nieobecność Govindy cały ten wszechświat staje się próżnią. How do you say void? Próżnia? Próżnia? Próżnia. Poróżnia. Próżnia. 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 Perfekt. Próżnia. Próżnia. Or pustka. Pustka. Okay. Sounds worse. Brzmi jeszcze gorzej. Pustka. Próżnia means vacuum. Oh. Okay, that sounds pretty scary to me. Anyway. Chociaż próżnia też brzmi całkiem przerażająco. So, but we're not celebrating his absence, are we? We're celebrating Krishna's presence. Ale nie obchodzimy Jego nieobecności, nieprawdaż? Świętujemy Jego obecność. And so we all want to hear the story of Krishna's appearance, how he appeared Więc in wszyscy very chcemy, special circumstances. wszyscy chcemy słuchać o Jego pojawieniu się, jak to pojawił się w takich bardzo szczególnych okolicznościach. He appeared in a prison. Pojawił się we więzieniu. Actually, it just occurs to me, there's a whole novel that was written in the 19th century British. Charles Dickens wrote a novel, forgetting the name, but one of his lesser known novels. Właśnie teraz sobie tak przypomniałem, że jest taka brytyjska nowela napisana w XIX wieku przez Charlesa Dickensa. Nie pamiętam jej tytułu, bo jest to taka jedna z jego mniej znanych noweli. They used to have, I don't know about Poland, but in England, they used to have what were called debtor prisons. If you were in debt, they could put you in prison. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale w Anglii były takie więzienia dla dłużników. Jeśli ktoś miał dług, to trafiał do więzienia. And so whole lives were lived in these prisons, except they weren't so bad because you could also go out of prison during the day, but you had to come back at night. Niektórzy musieli całe życie spędzić w takim więzieniu. Nie było ono takie straszne, dlatego że w ciągu dnia można było wyjść z tego więzienia, ale na noc trzeba było znowu wrócić. Anyway, this is a story about a girl who was born in one of these debtor prisons. Więc ta historia dotyczy dziewczynki, która urodziła się w jednym takim więzieniu. So we can say the original primordial spiritual form of that story is the story of Krishna's. W każdym razie taka pierwotna źródło tej historii leży w pojawieniu się Kryszny.
why was God born in prison? And what does it mean born, and what does it mean prison? And it's all very strange. Dlaczego Bóg narodził się we więzieniu? Co to znaczy narodził się? Co to znaczy we więzieniu? To wszystko jest bardzo dziwne. And this is why so many times when Srila Prabhupada would speak on this topic, he would quote Krishna in Bhagavad Gita. Dlatego tak często Śrīla Prabhupāda cytował wypowiedź Kryszny z Bhagavad Gity. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvata tattva tyaktva deham punar janma naiti mameti sa Arjuna. O Arjuna, one who understands in truth the transcendental nature of my appearance and activities, will not take birth again, but will come to me. O Arjuno, ten, który naprawdę rozumie transcendentalną naturę mojego pojawienia się i czynności, nie narodzi się ponownie w tym świecie, tylko przyjdzie do mnie. Easy journey to other planets. Jest to łatwa podróż na inne planety. Last night I think you had an easy journey to some sort of planets. Wczoraj wieczór rozumiem, że mieliście jakąś łatwą podróż na pewnego rodzaju planety. Was it good? Czy było to dobre? Yeah. Svarga? Svargaloka? Wyżej? So Krishna is speaking about going to the highest planet, and he's giving a condition, and the condition is some sort of understanding. Więc Kryszna mówi o udaniu się na najwyższą planetę, ale stawia pewien warunek, którym jest pewnego rodzaju zrozumienie. And the key word in that verse is divya, which Prabhupada translates as transcendental. I kluczowym słowem w tym wersecie jest divya, które Śrīla Prabhupāda tłumaczy jako transcendentalny. Janma, that's something we all experience. Janma jest to coś, czego wszyscy doświadczamy, Probably most of us have forgotten that experience. choć prawdopodobnie większość z nas zapomniała o tym doświadczeniu. Anyone remember the moment of your birth? Czy ktoś pamięta moment swoich narodzin? Mothers remember very well the moment of the birth of their children. Matki bardzo dobrze pamiętają moment narodzin swoich dzieci. Perhaps they remember too well. Może nawet pamiętają zbyt dobrze. And karma just means action, and we're all doing so many actions, so many activities day by day. A karma oznacza działanie. Wszyscy codziennie wykonujemy tyle różnych czynności. So Krishna says, Janma, karma, I'm doing all of this just like you. Więc Kryszna mówi, Janma, karma, robię to wszystko tak samo jak ty. May divya, but mine are transcendental. They're not like yours. Jednakże moje są transcendentalne, nie tak jak wasze. And then he says, one who understands this gets a one-way ticket back to him, back to the spiritual world, back to the transcendental world. A dalej mówi, że ten, kto to rozumie, dostaje bilet w jedną stronę, z powrotem do domu, z powrotem do Boga, z powrotem do Jego Królestwa. Of course, a lot of people, when they hear this, when they hear that it's a one-way ticket, say, oh, no, I don't want any one-way tickets. I want to come back. Okay, maybe visit, but let's not be too radical. Ale oczywiście wiele osób, gdy słyszy o bilecie w jedną stronę, to jest trochę przerażona, że owszem, odwiedziny to może być okej, ale nie bądźmy tacy radykalni. And so there is a kind of division that develops. Those who are afraid of the one-way ticket and those who welcome the one-way ticket. Ale jest to atrakcyjne dla tych, którzy obawiają się biletu w jedną stronę i tych, którzy cieszą się na bilet w jedną stronę.
Anybody for a one-way ticket? Czy ktoś jest zainteresowany biletem w jedną stronę? I'll go for it. Pójdziemy. Depends how much it costs. Zależy, ile on kosztuje. It's not cheap. Nie jest tani. It's not cheap, and that's something that we come to understand. That's what we understand in different ways, but especially by our own experience in the practice of Krishna Bhakti devotion service. Nie jest tani i rozumiemy to w naszej własnej praktyce świadomości Kryszny, Krishna Bhakti. Now, to get some idea of this, we can hear from Queen Kunti. Żeby trochę to zrozumieć, możemy posłuchać królowej Kunti. In her prayers, when Krishna is leaving, it's interesting, the Bhagavatam begins with the end of the story. W jej modlitwach, gdy Kryszna odchodził, to jest właśnie ciekawe, że Bhagavatam zaczyna się od końca historii. Krishna is, the whole first canto of the Bhagavatam is about Krishna leaving. Całe pierwsze kanto Śrīmad Bhagavatam mówi o odejściu Kryszny. And then about his absence. I później jego nieobecności. And then the next 8 cantos get us ready. They prepare us for Krishna's appearance. A kolejne 9 kanto szykuje nas na pojawienie się Kryszny. And Srila Prabhupada always emphasized one should read the first 9 cantos of the Bhagavatam before beginning with the 10th canto in order to properly understand that Krishna is indeed the Supreme Personality of Godhead. I Prabhupada zawsze kładzie nacisk na to, że powinniśmy przeczytać pierwsze 9 kanto przed czytaniem 10 kanto, żebyśmy zrozumieli, że Kryszna jest najwyższą osobą Boga. This is very much understood by Queen Kunti in her prayers. I bardzo dobrze można to zrozumieć z modlitw królowej Kunti. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Chananda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. She's offering obeisance, Namo Namaha, to the Lord who is standing before her after the battle of Kurukshetra. Ona ofiarowuje swoje pokłony Namo-Nama Panu Krysznie, który stoi przed nią po bitwie na polu Kurukshetra. And basically what she's doing in these prayers is expressing her gratitude. I zasadniczo to, co robi, to wyraża swoją wdzięczność. She, perhaps better than anyone else, understood how much she had been favored by Lord Krishna. Ona prawdopodobnie lepiej niż każdy inny rozumie, jak bardzo łaskawy był dla niej Pan Kryszna. And we may say this is the key lesson that we can learn from Kunti Devi is gratitude, thankfulness, gratitude for how Krishna favors us. I taką kluczową lekcją, jaką możemy nauczyć się od królowej Kunti, jest ta wdzięczność za tą łaskę, jaką Kryszna nas obdarzył. Now we may have some doubt on this point because we may say, well, in the case of Kunti, she and her family went through so much trouble. Możemy powiedzieć, że w przypadku Kunti to było co innego, dlatego że ona wraz ze swoją rodziną przeszła tak wiele różnych trudności. Kunti is she's remembering these so many ways that they were in trouble. I Kunti wspomina tak wiele różnych sposobów, w jaki znaleźli się w kłopotach. Actually, I don't know, maybe this is just a footnote, but the first appearance of Krishna in the Mahabharata, here's a quiz. What is the first time that Krishna appears
in the Mahabharata? Zrobię taki mały quiz. Zapytam, kto wie, kiedy Kryszna po raz pierwszy pojawił się w Mahabharacie? Anybody want to guess? Czy ktoś chciałby zgadnąć? Everyone's quiet. Wszyscy są cicho. Na turnieju. Huh? Na turnieju. On this match, tournament? The prison of Kamsa. No, you're right. It was in the tournament Tak, masz rację, to było na tym in turnieju. which it was the Swayamvara of Draupadi. To była ona swoją warze Draupadi. And the Pandavas were all in disguise. Pandawowie tam wszyscy byli w przebraniu. And they were disguised. Why were they disguised? A dlaczego byli w przebraniu? Basically, they were in hiding. Ukrywali się. Ukrivali się. And why were they in hiding? They were in hiding because they were supposed to be dead. A dlaczego się ukrywali? Ukrywali się, bo tak naprawdę oni nie powinni już żyć. They were sent. They were sort of invited, but they understood what's going on. They were invited to this, you could say, summer retreat place. We heard about retreats. Byli wysłani. W zasadzie to oni byli zaproszeni, ale wiadomo było, o co chodzi. Więc byli zaproszeni na taki letni retreat. Yes, they went to a place called Varanavata, which I don't know the actual location, but it was sort of like a summer retreat place. And Duryodhana convinced Dhritarashtra, let's get them to go there, and then we will get them to stay in this beautiful house. Oni udali się do Varanavaty. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest usytuowane geograficznie. No w każdym razie Duryodhana przekonał Dhritarashtrę, żeby tam zaprosić ich do tego pięknego domu. Dhritarashtra he's a strange sort of a character, I have to say. 'Cause he, as you know, he's blind, and he always, his heart is, he's always confused. Musimy przyznać, że Dhritarashtra to bardzo dziwny charakter. Wiemy, że był on niewidomy i tak w swoim sercu on był zupełnie oszołomiony. He kind of always knows what's the right thing to do, but he can't really bring himself to do it because Duryodhana, his eldest son, insists. His eldest son is, how to say, a loud-mouthed brat. Loud-mouthed, spoiled kid. Mhm. Więc w pewnym sensie on niejako zawsze wiedział, co należy robić, ale jakoś nigdy nie był w stanie tego robić, dlatego że Duryodhana, jego najstarszy syn, on był takim zepsutym dzieckiem, który miał wielką gębę i zawsze go przegadywał. So Duryodhana's wish always prevails, and in this case, he's been harboring resentment against the Pandavas, especially against Bhima, since childhood. Także zawsze wychodziło na to, czego chciał Duryodhana i tutaj w tym przypadku on był kierowany taką wielką niechęcią do Pandawów, zwłaszcza do Bhimy, którego tak nienawidził już od dzieciństwa. Now Bhima, we all know, he was really big and really strong. A Bhima, jak to wszyscy wiemy, był naprawdę wielki i naprawdę silny. He was so big and so strong that he didn't really even know how big and strong he was. On tak naprawdę był tak wielki i tak silny, że nawet sam sobie z tego nie zdawał sprawy. You know, so for him to sort of take something in the hand, you know, pick something up was
every chance he would just crush it. Także dla niego samo wzięcie czegoś do ręki wiązało się z dużą szansą, że on to po prostu skruszy. So he didn't mean anything bad, but whenever there was some encounter with Duryodhana, Bhima was just always kind of smash, thunk. Także tak naprawdę on nawet nie miał złych intencji, ale zawsze, gdy dochodziło do jakiejś interakcji z Bhimą, to on zawsze był całkowicie rozmiażdżany. He was so big and so strong that after all of the Pandavas escaped from Varanavata, the mother and the 4 brothers, he picked them all up and carried them through escaping from that house into the forest. Był on tak wielki i tak silny, że po tym, gdy uciekli z tej Varanavaty, to on sam niósł 4 swoich braci i swoją matkę, po prostu poniósł ich na swoich ramionach i głowie. Anyway, long story. The Mahabharata is a very long story. But the point here is that when the Swayamvara for Draupadi was taking place, the Pandavas came in disguise. They had been in hiding, and they were dressed as Brahmins. To długa historia, Mahabharata jest długą historią. W każdym razie chodzi o to, że gdy była Swayamvara Draupadi, to ci Pandawowie pojawili się tam w przebraniu, byli ucharakteryzowani na Brahminów. Well, we all know one thing leads to another, and eventually the resentment of Duryodhana multiplies against the Pandavas. I wiemy, jak jedno prowadzi do drugiego, także z biegiem czasu ta niechęć Duryodhany do Pandawów tak się strasznie pomnożyła. The worst thing of all, what really, really upsets him, is when after the Rajasuya of Yudhishthir, Duryodhana sort of stays around, he sort of hangs around for some time at the palace of the Pandavas in Indraprastha. Taką najgorszą rzeczą, która tak strasznie rozzłościła Duryodanę, było to, jak po ofierze Rajasuya, którą spełnił Maharaj Yudhishthir, Duryodhana pozostał w tym pałacu w Indrapraszcie i tam po prostu tak błąkał się. Hang around. Yeah. So, and he's sort of wandering around the palace because it's a very fascinating building structure. It's been built in this amazing sort of magical way. Tak zwiedzał ten pałac, bo on był naprawdę niesamowity. Został zbudowany w taki magiczny sposób. Such that sometimes what appeared to be solid floor was not solid, it was actually water. Były miejsca, w których wydawało się, że jest taka solidna podłoga, ale tak naprawdę tam nie było podłogi, tam była woda. And there would be doorways which were not doorways, so you could walk, you're thinking you're going through a door and you'd hit your nose. I były też takie drzwi, które jedynie wydawały się, że są drzwiami, ale tak naprawdę nie były drzwiami, że gdy chciało się przez nie przejść, to uderzało się nosem w ścianę. So Duryodhana is wandering around and he's bumping his nose into doors that are not doors. Więc Duryodhana właśnie tak sobie chodził i uderzał nosem w jakieś drzwi, które tak naprawdę nie były drzwiami. And at one point he stumbles and falls head first into a pool of water, completely soaked. I innym razem, tak idąc sobie, wpadł do jakiegoś zbiornika wody, tak, że tam był całkowicie przemoczony. And the ladies of the palace see this
and oh, do they laugh. I damy z pałacu, gdy to zobaczyły, jak się śmiały. Draupadi is there, and it's just, they're laughing, and it's too painful. Była Draupadi i one wszystkie tak się śmiały, że dla niego to było zbyt bolesne. There's practically nothing worse for a man who is, trying to prove his manhood, to do something embarrassing, and then all the ladies are just laughing. Nie ma nic gorszego dla mężczyzny, który chce udowodnić swoją męskość, żeby zrobił coś takiego, co by rozbawiło wszystkie kobiety i one z niego śmiały. So poor Duryodhana, he can't forget this. Więc biedny Duryodan nie mógł tego zapomnieć. Now his resentment has reached the highest pitch. He says we have to do something against them. And what do? With the help of Shakuni, they arrange a gambling match. And as we know, Yudhishthira goes completely berserk in the gambling match, gambling away his entire kingdom. Także on już ta jego niechęć osiągnęła szczytu i on postanowił jakoś zemścić się na nich i to, co zrobił, to z pomocą Shakuni wysłał Pandawów na pojedynek w kości i tam Yudhishthir całkowicie tak stracił panowanie nad sobą, że ostatecznie w tym hazardzie przegrał całe swoje królestwo. Now at this point, while this gambling match is going on and Yudhishthira is going berserk, one might wonder, where is Krishna? I w trakcie tego pojedynku, jak to powiedzieć, w trakcie tej gry w kości, gdy tak Yudhishthir całkowicie stracił panowanie nad sobą, to można zapytać, gdzie był Kryszna? Krishna was absent. Kryszny nie było. Wait, I thought Hare Krishnas are all about how Krishna protects his devotees. Jak to? How come Krishna was absent? Jak to wy, Krysznowcy, mówicie, że Kryszna zawsze chroni swoich baktów, więc jak tutaj Kryszna był nieobecny? Of all the times, that something, he chooses the worst time to be absent. Ze wszystkich możliwych momentów wybrał sobie najgorszą chwilę, żeby być nieobecnym. He is so absent that they actually lose everything, the Pandavas, and then, even worse than that, they insult Draupadi. Jest on tak nieobecny, że Pandawowie stracili wszystko i do tego momentu, że nawet Draupadi była obrażona. Now we all like to hear the story how Draupadi throws first one hand and then both hands in the air, calling out Govinda to protect herself. Wszyscy lubimy słuchać tą historię, jak Draupadi najpierw jedną rękę podniosła do Kryszny, a potem już dwie ręce i tak oddała się całkowicie, wołając Govinda. And then the Lord appears. But how does he appear? I wówczas Pan pojawił się. A jak się pojawił? He doesn't appear in person. Nie pojawił się osobiście. He appears as a cloth shop. Pojawił się jako sklep tekstylny. Rolls of sari. Endless rolls of sari. Pojawił się jako taka nieskończona rolka sari. This story is a later version of Mahabharata. It's not in the earlier standard version of Mahabharata, but it's why not? Krishna's pastimes are unlimited, so he can also do this as recorded in a later time. Ta historia jest opisana w późniejszych wersjach Mahabharaty. Nie ma jej w pierwotnej wersji Mahabharaty, ale dlaczego nie? Te rozrywki Kryszny są opisane także tutaj. Krishna is okay. Krishna's coming as a cloth shop. He's protecting Draupadi in that way. In any case, the point is,
Kunti recognizes, appreciates that all that's happened to them has been the grace of Krishna. Także Kryszna tutaj pojawił się jako ten sklep tekstylny, żeby ochronić Draupadi, ale chodzi o to, że Kunti tutaj tak jest wdzięczna Krysznie za jego ochronę. And the shocking request of Kunti in her prayers is, please give me more trouble. I taką szokującym stwierdzeniem w modlitwach Kunti jest to, że Kunti modli się, proszę, daj mi więcej kłopotów. This is a famous prayer and it's a very unpopular prayer. To jest z jednej strony słynna modlitwa, ale z drugiej strony bardzo niepopularna. Vipada santuta shashvat tatra tatra jagadguru bhavato darshanam yatsya apunar bhavadarshanam. She says, santu, let there be vipada, troubles. Ona mówi, niech będą santu, kłopoty. Shashvat, ongoing, let them be ongoing troubles, not just one or two. Let there be ongoing troubles. Szaszwat, takie nieustanne, nie jeden kłopot czy dwa, niech cały czas będą kłopoty. Tatra, here and there, let them come, let the trouble come. Tatra, tu i tam, niech pojawiają się te kłopoty. And then in the second half of the verse, she explains her logic, her reason why she's making this request. A w drugiej połowie tego wersetu wyjaśnia logikę, wyjaśnia powód tej prośby. Bhavataha darshanam yatsyat, your darshan may happen. Twój darshan może zdarzyć się. When there's trouble, then I remember you. Gdy są kłopoty, pamiętam o Tobie. And the further consequence of that, of remembering Krishna, in the last line of the verse. A dalsza konsekwencja tego, rezultat pamiętania o Krysznie, to jest ostatnia linijka tego wersetu. Apunar bhava darshanam. There will no longer be, I will no longer have darshan of bhava. Bhava means material existence. Że już dłużej nie będę mieć darshanu, nie będę widzieć bhawy. Bhava oznacza materialną egzystencję. There's two words. There's bhava and there's bhava. Są dwie rzeczy, bhava i bhava. Bhava? Bhava Yeah. And bhava. i bhava. Yes. We don't want bhava. We want bhava. Nie chcemy bhava, chcemy bhava. Bhava. Bhava means, it can mean simply emotion, means feeling. It means bhakti bhava is the emotion or feeling of attraction of love for Krishna. Bhava może oznaczać uczucie, może oznaczać emocje. Bhakti bhava oznacza to uczucie czy emocje do Kryszny. Yeah, so Kunti Devi is giving us this teaching, but it's one which we may not feel very comfortable with. Kunti daje nam tą nauczkę, ale jest to taka nauczka, która może sprawiać, że nie czujemy się komfortowo. We don't like to hear this prayer. We don't usually then think, oh, good, now is Janmashtami, what an appropriate time. I will go in the temple and I will pray to the Lord, my dear Lord, please give me more trouble. Że na ogół nie lubimy słuchać tej historii. To nie jest tak, że myślimy, o, teraz jest Janmashtami, jest to piękny czas, żebym udał się do Kryszny i pomodlił się o więcej kłopotów. More the opposite. We'll say, now is Janmashtami, I will go in the temple, I'll pray to Krishna, my dear Lord, please,
give me less trouble. Wręcz przeciwnie, teraz jest Jannastami, także chcemy pójść do Kryszny i pomodlić się. Drogi Kryszna, proszę, ale tak naprawdę proszę, daj mi mniej kłopotów. Vasudeva and Devaki went to great trouble in order to have the Lord as their son. Vasudeva i Devaki zadali sobie wielkie kłopoty, żeby mieć Krysznę jako swojego syna. And maybe that's where we could start. Chapter 3, Canto 10, verse number. Także może tu możemy zacząć. 10 kanto, rozdział 3, tekst 34, 34, 35. Yeah. This is Lord Krishna speaking. He has appeared, and of course, his appearance is no ordinary appearance. So he appears with 4 arms. Mówi to Pan Kryszna, on dopiero co się pojawił, jego pojawienie się nie jest zwykłe. Pojawił się z 4 rękami. And he appears with all his ornaments. I pojawił się udekorowany wszelkimi swoimi ornamentami. And a crown. I miał koronę. I don't know if this is something to try to imagine or not, but mothers may think about this, like having a child born with ornaments, with a crown, all of that would be Painful. painful. Matki mogą tak sobie wyobrażać, że pojawienie się dziecka, które już ma te ornamenty, ma koronę, to będzie bolesne. 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 Anyway, that's not our point. The point is, after Krishna appears, he speaks. Ale nie o to Vasudeva chodzi. and Devaki. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że gdy Kryszna pojawił się, to przemówił do Vasudevy i Devaki. And specifically he wants to explain to them the circumstance why it is that he has appeared to them. A szczególnie chce wyjaśnić te okoliczności, dlaczego właśnie im się pojawił. Because they may be wondering, after all, here they are, Vasudeva and Devaki, they've just gotten married. Oni mogli tak się zastanawiać, że tutaj oni są, Vasudeva i Devaki, dopiero co się pobrali And they're happily going along in the chariot, which is being driven by Kamsa. He's the cousin brother of Devaki. So, you know, it's a joyful time. jadą powozem, powozi Kamsa, kuzyn Devaki. Jest to bardzo radosny moment. It's a joyful time up until something happens. And what happens? Jest to radosny moment do czasu, aż coś się zdarzyło. A co się zdarzyło? From nowhere comes this voice. Znikąd pojawia się ten głos. And what does the voice say? The voice says, Kamsa, you fool. A co mówi ten głos? Ten głos mówi, Kamso, ty głupcze. You are driving your cousin sister and her 8th son is going to kill you. Wierzysz w swoją kuzynkę, a jej 8. syn cię zabije. At this point, Kamsa, being a very practical person, I w tym momencie Kamsa, jako bardzo praktyczna osoba, who feels some responsibility to his kingdom, który poczuwa się w obowiązku wobec swojego królestwa, understands that I as the king must be protected. rozumie, że ja jako król muszę być chroniony. I have a duty to my citizens. Mam obowiązek wobec swoich obywateli. So we can't be having any, babies killing me. Także nie możemy pozwolić na to, żeby się rodziły jakieś niemowlęta, które mnie zabiją. And the logical thing to do is to kill the mother before even the first baby is born. I logicznym rozwiązaniem jest zabicie matki jeszcze zanim się pierwsze dziecko narodzi. Doesn't matter that she is my very kith and kin. Nie ma znaczenia, że jest moją bliską krewną.
Doesn't matter that she's a woman, Nie ma znaczenia, że jest kobietą, and women should never be killed. a kobiety nigdy nie powinny być zabite. None of this matters. So he takes his sword and he's about to do the evil deed. Nic z tego nie ma znaczenia. Wyciąga miecz i jest gotów zrobić ten okropny czyn. And then Vasudev, we have to give Vasudev a lot of credit for fast thinking. I wówczas Vasudev, musimy przypisać ogromną zasługę Vasudewie za szybkie myślenie. Imagine the situation. Imagine you're in his, we say in English, in his shoes. Wyobraźmy sobie jego sytuację, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jego butach. You say like that? No? Jesteśmy w skórze, okej. Jego skórze? In his skin. In the skin, okay. Jego skórze. Yeah, okay. Skórze. And you know, suddenly Kamsa's taking a sword. You've just married, and he's taking a sword to your new bride. What are you going to do? You're probably just going to start screaming. Więc on dopiero co się ożenił i tutaj ktoś wyciąga miecz na jego pannę młodą, także co byś robił w takiej sytuacji? Na pewno byś zaczął krzyczeć. But Vasudev is a very fast thinker. He says, Kamsa, let's talk about it. Ale Vasudeva bardzo szybko myślał, więc powiedział, Kamsa, porozmawiajmy o tym. It's not the first child, it's the 8th child. To nie pierwsze dziecko, to dopiero 8 dziecko. You've got plenty of time. Także masz dużo czasu. Not only that, but tell you what, I'll make a deal with you. Nie tylko to, ale powiem tak, pójdę z tobą na układ. As each child is born, I will bring them to you. Gdy wszystkie dzieci się urodzą, to przyniosę je tobie. And you can do what you think you need to do. I możesz zrobić cokolwiek uważasz za słuszne. And Kamsa thinks, okay, sounds reasonable. And besides, Vasudeva is he's an honest man. He keeps his promise. So, yeah, let's do like that. A Kamsa myśli, no tak, to rozsądne. Poza tym Kamsa jest bardzo wiarygodną osobą. On zawsze dotrzymuje swoich słów. Także dobrze, zróbmy tak. Vasudeva zawsze dotrzymuje swoich słów, także zróbmy tak. Well, and then, as we know, Kamsa goes through an agonizing period, which must have been about 8 years of his life, in which, well, really all he could think about was Krishna. Także Kamsa przeżył taki pełen agonii okres, który trwał, no tak załóżmy 8 lat i wszystko w tym czasie, co robił, to myślał o Krysznie. Anticipating Krishna's appearance. Oczekując pojawienia się Kryszny. I think we have to give Kamsa some credit for that. Myślę, że musimy przypisać pewną zasługę Kamsie za to. How focused he was in his anticipation of the Lord's appearance. Jaki był skupiony w oczekiwaniu na pojawienie się Pana. Well, he's appeared now, and now he's explaining to his parents, who may be thinking, how come we have to go through all this trouble? Więc on teraz pojawił się i wyjaśnia swoim rodzicom, jak to się stało, że musieliście przejść wszystkie te kłopoty. So, he says, my dear father and mother, you endured rain, wind, strong sun, scorching heat, and severe cold, suffering all sorts of inconvenience according to different seasons. Mówi, mój drogi ojcze i moja droga matko, tolerowaliście deszcz, wiatr, mocne słońce, nadmierne upały i srogie zimno, cierpiąc wszelkiego rodzaju niewygody, w zależności od różnych pór roku. He's talking here not about their present life, he's talking about their previous life as Kryszny and Sutapa, who had been given an order by Lord Brahma to procreate
Mówi tu o ich obecnym życiu, tylko o wcześniejszym życiu, w którym pojawili się jako Kryszni i Sutapa i dostali polecenie od pana Brahmy, by tworzyli potomstwo. And being very obedient to Lord Brahma, unlike the four Kumaras, they accepted this order and they underwent austerity. And what we're hearing now is a description of the austerities that they did. I będąc bardzo posłusznym panu Brahmie, nie tak jak czterej Kumarowie, oni wykonali to polecenie i oddali się surowym pokutom i one są opisane tutaj w dalszej części tego wersetu. By practicing pranayama to control the air within the body through yoga, and by eating only air and dry leaves fallen from the trees, you cleansed from your minds all dirty things. In this way, desiring a benediction from me, you worship me with peaceful minds. Praktykując pranayamę, by poprzez jogę kontrolować powietrze wewnątrz ciała, jedząc jedynie powietrze i suche, opodłe z drzewa liście, oczyściliście swe umysły z wszystkich brudów. W ten sposób, pragnąc ode mnie błogosławieństwa, wielbiliście mnie ze spokojnymi umysłami. I don't know about you, but I'm not very attracted to the idea of living on air and dry leaves. Nie wiem jak wy, ale mnie niezbyt pociąga ta idea życia na powietrzu i suchych liściach. Anybody thinks, yeah, that's my diet. Czy ktoś myśli, tak, wspaniała dieta. And they didn't just do this, for a weekend retreat. A nie robili to tylko na jakimś weekendowym wyjeździe. Rather, that's explained in the next verse, they followed this regimen for 12,000 celestial years. Raczej, jak wyjaśnia to następny werset, przestrzegali tego przez 12 000 niebiańskich lat. He goes on to explain, though, that Mother Devaki is meditating on the Lord in her heart. Dalej, Great faith and devotion and austerity. dalej wyjaśniała, że matka Devaki z wielką wiarą, oddaniem i wyrzeczeniem rozmyślała o nim wewnątrz swego serca. And so this has satisfied me. I to zadowoliło mnie. The Lord appreciates austerity when it is done for Him. Pan docenia wyrzeczenia, gdy są one spełniane dla Niego. Now, at this point, everyone goes, yeah, right, thanks. This is not maybe the Hare. I don't know if I want to be part of the Hare Krishna movement. They're just talking about austerity all the time. Także w tym momencie ktoś może pomyśleć, że może nie interesuje mnie zostanie krysznowcem, bo ci krysznowcy ciągle mówią o wyrzeczeniu. Life is hard enough and you want to make it worse. Życie samo w sobie już jest ciężkie, a wy chcecie uczynić je jeszcze cięższym. No wonder there are so few of you in the world. Nic dziwnego, że jest was tak niewielu na świecie. What do you expect? A czego byście oczekiwali? Well, this is explained very nicely by Srila Prabhupada lecturing on Janmashtami. He quoted and then repeated several times a verse which I'm sure most, if not all of you have heard, about how to experience Krishna. Srila Prabhupada to wspaniale wyjaśnia w swoim wykładzie na Janmashtami, w którym zacytował werset i potem wiele razy na niego się powoływał. Jest to werset, który na pewno wszyscy słyszeliście. We are looking, all of us, for spiritual experience, not just some abstract theory. Wszyscy oczekujemy jakichś duchowych doświadczeń, a nie jedynie jakiejś abstrakcyjnej teorii.
So we learned the key to that experience from Pancharatra literature. A klucz do tego doświadczenia poznajemy z literatury Pancharatna. Ata Shri Krishna Namadi na bhavet grahyam indriyai. First is explained how we will not be able to experience Shri Krishna. Najpierw ten werset mówi, jak nie będziemy w stanie doświadczyć Kryszny. It says Krishna's name, etc., are not experienced by the senses. Więc ten werset mówi, że imię i tak dalej Kryszny nie jest doświadczany zmysłami. Nagrahyam, they're not accessible to the senses. Nagrahyam to nie jest dostępne dla zmysłów. This word grahya comes from grah, which means to grasp. To słowo grahyam pochodzi z korzenia gra, co oznacza chwytać. 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 It also refers to the planets. Graha is a planet. Także odnosi się do planet. Graha, a znaczy planeta. The planets are grabbing us in astrological terms. The moon, the sun, and so on. Mars, Jupiter, they're grabbing us. Planety, tak w astrologicznym znaczeniu, chwytają nas. Jesteśmy schwytani przez Słońce, Księżyc, Marsa, Jowisz. But another meaning of graha is crocodile. A inne znaczenie słowa graha to jest krokodyl. Crocodiles, what do? They grab by the leg and drag away. Co robią krokodyle? Chwytają za nogę i ciągną. So this verse is saying we cannot grab Krishna with our senses. Więc ten werset mówi, że nie możemy tak chwycić Krysznę naszymi zmysłami. But then the second half of the verse kind of turns everything upside down. Ale druga część tego wersetu odwraca wszystko do góry nogami. Seva unmukhe hi jivado svayameva spurati adha. Seva unmukha means with the face turned up to service. Seva unmukha dosłownie to znaczy z twarzą zwróconą w kierunku służby. The problem of conditioned life is that we have turned our face away from the Lord. Problemem w uwarunkowanym życiu jest to, że odwróciliśmy naszą twarz od Pana. This, you can say, is the original meaning of ignorance. We ignore the Lord. We turn away from. Można powiedzieć, że jest to znaczenie słowa ignorancja. My ignorujemy Pana poprzez odwrócenie się od Niego. Like small children, when a stranger comes, the small child is in the arms of the mother or the father, and the new person, the guest in the house, wants to, say "Haribol" to the little child, but the little child's very, very shy, so she turns away like this. Tak jak w przypadku dziecka, małe dziecko może być na rękach matki czy ojca i przychodzi do domu jakiś gość, który chce tam zwrócić uwagę dziecka na siebie i tam mówi Haribol, ale to dziecko takie zawstydzone odwraca się. So Krishna is coming to us and he's saying Haribol. Więc Krishna przychodzi do nas i mówi Haribol. And we're going, A my I'm not looking. nie patrzę. And like small child thinks by turning away, then the person will go away. I tak jak małe dziecko myśli, że gdy się odwróci, to ta osoba odejdzie. Because they don't want to deal with a stranger, they feel insecure. Nie chcą mieć do czynienia z obcą osobą, czują się zagrożone. So, Sevon Mukhe Hi Jivado. Jiva. What is Jiva? Jiva is the tongue. And so it says, beginning with the tongue.
Więc Jivan Mukhe Hidżichwa do. Co znaczy dżichwa? Język. Więc ta służba zaczyna się od języka. Svayam eva spurati. The Lord manifests, but the word spurati can also mean shakes shivers. It's like ecstatically is present. Swayameva spulati, to spulati może też oznaczać tak, normalnie to oznacza pojawiać, ale może też oznaczać tak trząść, czy wstrząsać, tak potrząsa nas swoją obecnością. And Svayam himself, the Lord himself manifests. A swayam to znaczy sam, Pan sam osobiście się pojawia. Svayam eva. W dodatku swayam Ewa. Only. It's saying specifically the Lord himself is appearing. Pan jedynie jest tak podkreślony, że Pan sam się pojawia. Now this is funny to talk about. Actually, we can talk freely about it today because we're not fasting today. Tak, dzisiaj możemy swobodnie o tym mówić, dlatego że dzisiaj nie pościmy. But normally when we talk about this on Janmashtami, it's a big problem because we're all fasting, and to hear any talk about prasadam, devotees say, don't tell me about it. Dzisiaj możemy o tym swobodnie mówić, dlatego że normalnie, gdy mówimy o tym podczas Janmashtami, gdy wszyscy poszczą, to gdy mówimy o jedzeniu, to bakterie mówią, nie mów mi o tym. But here, Krishna, it's Narada, is saying, seva unmukhe jihvado, beginning with the tongue. So the verse just before is saying the senses have no chance to grasp the Lord. Now it's turning around and saying the senses, beginning with the tongue, are able to manifest the Lord. Więc w tym wersecie Narada Muni, ten werset wypowiedział Narada Muni, jest dalej powiedziane, że poprzez właśnie służbę zaczynającą się od języka, pamiętamy, że ten werset zaczynał się od tego, że zmysłami nie można zrozumieć Pana, a tutaj to jest odwrócone do góry nogami, że właśnie można go zrozumieć poprzez służbę zaczynającą się od języka. Well, Srila Prabhupada was not shy on one Janmashtami occasion. He was first speaking about this verse, HH Krishna Kshetra, and after that, what does he do? He talked about prasadam, and what did he do? He quoted the mantra, which is at least as favorite to the devotees as the Maha-mantra. I podczas jednego Janmashtami Śrila Prabhupada właśnie mówił o tym wersecie, a potem zaczął omawiać inny werset, który przez Bhaktów jest ulubiony przynajmniej tak bardzo jak Maha-mantra. Everyone's a little shy to chant this now because we know it's now everyone's mouth is watering. Teraz już usta wszystkich wypełniły się śliną, Like Pavlov's dogs. tak jak psy Pawłowa. So, but when Srila Prabhupada was quoting this, Srila Bhaktivinoda Thakur's one of 6 prasadam prayers which he composed, he was emphasizing the first half. Więc gdy Śrila Prabhupada cytował tą pieśń, jedną z 6 pieśni Bhaktivinoda Thakura gloryfikujących prasadam, to skupił się na pierwszej połowie. We don't usually think about the meaning of the first half of this prayer. Na ogół nie myślimy o pierwszej połowie tej modlitwy. We like the part which starts
Krishna Bodadoyamoi. Lubimy tą część, która zaczyna się słowami Krishna Bodadoyamoi. Which means, what does it mean? Co znaczy? Co to znaczy? Kalatuta knows. Kala tutaj wie. No? Daya means mercy. Daya oznacza łaska. Baradoya means great mercy. Baladaya znaczy wielka łaska. And Krishna is Baradoya Mai. He is constituted of great mercy. His very existence is great mercy. A Krishna Bodadoyamoi to oznacza, że Krishna jest zbudowany z wielkiej łaski. Why is he so merciful? Koribare jihva joy. He makes it possible to control the tongue. Dlaczego jest tak miłosierny? Dlatego, że Jihva Bodadoyamoi daje nam możliwość kontrolowania języka. Sha prasad danna dila. He has given us something. Sva prasad anna dila bai. Dila, on daje nam coś. He's given us prasad. Daje nam prasadam. Which prasadam? Jakie prasadam? His own prasad. Swoje własne prasadam. So, but Prabhupada is not talking about that. He's talking about the first half. Sharira avidya jal. Ale Prabhupada nie mówi o tym. Mówi o pierwszej części. Sharira avidya jal. We are all caught in a net. Wszyscy jesteśmy złapani w sieć. What is it constituted of? It's constituted of sharira, of this body. Z czego składa się ta sieć? Składa się z sharira, z tego ciała. And what are the strings of the net? Avidya, ignorance. A czym są nitki tej sieci? Avidya, ignorancja. And it's not just one body, it's one body after another body after another body after another. I to nie tylko jedno ciało, to jest jedno ciało po drugim, po trzecim i tak dalej. And that condition persists as long as we do not turn ourselves to the Lord. I ta sytuacja utrzymuje się aż do czasu, kiedy zwrócimy się do Pana. Okay, so Krishna has appeared. He's in effect expressing his gratitude. Before we heard of the gratitude of Kunti Devi to Lord Krishna, now we hear of Krishna's gratitude toward his parents. Więc Krishna pojawił się tutaj i mówi o wdzięczności. Wcześniej słyszeliśmy o wdzięczności Kunti, a tutaj Krishna wyraża swoją wdzięczność wobec swoich rodziców. But what's he going to do? They've just been doing 12,000 years of austerity, living on air and dry leaves. Now he's appeared, and now what does he do? Ale co on zrobi? Oni dopiero co skończyli swoje wyrzeczenia trwające 12 000 niebiańskich lat, w ciągu których jedli jedynie powietrze i suche liście, więc raz on się pojawił i co zrobi? He leaves. Odchodzi. Actually, because Devaki, who's gone through all of this, is requesting him, Krishna, my dear child, my dear Lord, please disappear, otherwise there's going to be trouble, because Kamsa is going to come after you. A dlaczego? Dlatego, że Draupadi, Devaki, prosiła Krysznę, proszę Kryszno, zniknij, dlatego, że w przeciwnym razie Kamsa sprawi kłopoty. And we know the story, Vasudeva is going to leave with little baby Krishna. Mystically, all the locks are going to open up. In the middle of the night, the guards are going to fall asleep. I znamy tą historię, co się stanie dalej. W mistyczny sposób wszystkie kłódki się otworzą. Będzie to w środku nocy, także wszyscy strażnicy zasną. And little baby Krishna is going to get a ride. He's going to enjoy being carried
by Vasudeva across the Yamuna to Gokula, where he is going to be switched in a mysterious way with Yashoda's mother, Yashoda's child. To małe dziecko Kryszna będzie miało taką przejażdżkę z Vasudevą poprzez Yamunę z Matury do Gokuli, gdzie zostanie zamienione z nowonarodzonym dzieckiem Jaszody. To begin his wonderful pastimes in Vraja, in Vrindavan. By rozpocząć swoje wspaniałe rozrywki we Vradży, we Vrindavan. So he's appeared to Vasudeva and Devaki, and then whoop, he's gone. Pojawił się w Vasudewie i Devaki i zniknął. That's a new Polish word. Nowe polskie słowo. Often used that when someone is diseased, go to the doctor, and the doctor says, you need to follow this, you have to take this medicine and you have to follow this diet. Szla Prabhupada podawał przykład, że jeśli ktoś jest chory, idzie do lekarza, to lekarz mu mówi, że żeby uwolnić się od tej choroby, musisz przestrzegać takiej diety. And usually when we go to a doctor, we go to them with some degree of faith in the doctor. I na ogół, gdy idziemy do lekarza, to idziemy mając pewnego rodzaju wiarę w tego lekarza. And so when they give us some advice, we take it seriously. Więc gdy dają nam pewnego rodzaju radę, to przyjmujemy ją poważnie. Now comes the question whether someone that we are speaking with about Krishna consciousness is considering us like a doctor. Teraz pytanie, czy ta osoba, z którą rozmawiamy o świadomości Kryszny, uważa nas za kogoś w rodzaju lekarza? Naprawdę duży deszcz. And probably we have to admit most of the time, no. A prawdopodobnie przez większość czasu musimy przyznać, że nie. But still we can use the analogy and we can point not to ourselves but to the acharyas. They are the doctors and they're giving a diet and a medicine. Ale używając tej analogii możemy zwrócić nie na siebie, tylko na wcześniejszych acharyów, że oni są tymi lekarzami, którzy dają lekarstwo. But there's another obstacle. People don't recognize that they're in a diseased condition to begin with. Ale jest też inna przeszkoda i jest nią to, że często ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że są chorzy, także od tego to jest punktem wyjścia. So that's the first challenge, is to help persons to recognize that they're in a diseased condition. To już jest pierwsze wyzwanie, pomóc komuś zrozumieć, że jest chory. You know, as long as things are going relatively well for them, that can be a challenge. A dopóki jest z nimi w miarę dobrze, to może być wyzwanie. Okay, that's one point. Oh, now there's a very interesting idea which I appreciate. One devotee has made the point that what starts out as medicine in the practice of sadhana bhakti. Też chciałem zwrócić uwagę na pewien punkt pewnego bhakty, który mówi, że to, co w praktyce sadhana bhakti na początku może wydawać się być lekarstwem, becomes food when we come to the stage of ruchi. staje się pożywieniem, gdy dochodzimy do etapu ruchi. So, you know, medicine, nobody wants to take the medicine, it's bitter, it doesn't taste good. Nikt nie chce lekarstwa, lekarstwo jest gorzkie i nie jest smaczne.
but it becomes nourishment. The taste changes as we recover our taste. Ale z czasem staje się pożywieniem, gdy odzyskujemy swój smak. As Rupa Goswami speaks about it in Nectar of Instruction. Tak jak Śla Rupa Goswami mówi o tym w nektarze instrukcji. That we're in this disease condition, which is compared to what's it called? Jaundice? Jaundice, yeah. Tak jak gdy jesteśmy w tej chorobliwej sytuacji, gdy cierpimy na żółtaczkę. And the cure is to take the medicine which doesn't taste like nourishment, it tastes bitter. I lekarstwem na to jest jedzenie czegoś, co nie smakuje jak pokarm, smakuje gorzko. Kim tvadaradu anudinam kalusaiva jushta svavikrama bhavatita kadamula antri. But it changes. There's a change. To się zmienia, jest zmiana. Anudinam, by daily taking the medicine. Poprzez codzienne przyjmowanie lekarstwa. But there has to be recognition, there's a problem, and then there has to be a recognition, here's some doctor, here's some doctors. Ale musi być takie uznanie, że tu jest lekarz czy lekarze. And as for suffering of the advanced devotees, what is that they're experiencing? A co się tyczy cierpienia zaawansowanych bhaktów, to czego oni doświadczają? Srila Prabhupada said that the body is still there. One still experiences the sufferings of the body. Śla Prabhupada powiedział, że to ciało nadal jest. Nadal doświadczamy niedoli tego ciała. What? You're telling me about all these wonderful things of Krishna consciousness, and then you're telling me actually it's not going to change, the body is just going to suffer continually? Co, mówisz mi te wspaniałe rzeczy o świadomości Kryszny, a teraz mówisz, że to ciało będzie cierpieć nieustannie? Yes and no. Tak i nie. The experience will be there, but the experience of the experience will be different. Będzie to doświadczenie, ale doświadczenie tego doświadczenia się zmieni. And that is intimately tied with the experience that the advanced devotees have of Krishna. A to jest blisko powiązane z tym doświadczeniem Kryszny zaawansowanych bhaktów. Because they are experiencing that suffering now as being directly given by Krishna as a minimum. Ponieważ teraz oni doświadczają, że to cierpienie jest dane bezpośrednio przez Krysznę jako minimum. And so they can take that as his grace, and they can take it with gratitude. Także, Like Kunti Devi. także przyjmują to jako jego łaskę, przyjmują to z wdzięcznością, tak jak Kunti Devi. Again, vipada santuta sasvat. Give me more trouble. Także znów, daj mi więcej tych kłopotów. Why? Because then I will have darshan of Krishna. Dlaczego? Gdyż wówczas będę mieć darshan Kryszny. And if I have darshan of Krishna, problem solved. A gdy mam darshan Kryszny, to problem rozwiązany. No more problems. Nie ma więcej problemów. Apunar bhava darshan. Finish. Apunar bhava darshana, koniec. Oops, now we went to... Teraz już przeciągnęliśmy. Okay, well thank you all very much for your kind patience, attention, and I'm wishing you all the very best for the remainder of the festival. Także dziękuję wszystkim za cierpliwość, za uwagę i życzę wszystkiego najlepszego do końca festiwalu. Srila Prabhupada ki Jai. Bhakti Vaishnava Vrinda ki Jai. Shri Krishna Kshetra Maharaj ki. Hare Hare.